Wyobraźcie sobie, że jeden z najbardziej szanowanych lutników na świecie chce stworzyć idealną brzmieniowo kopię swojej ulubionej gitary. Fendera Stratocastera z roku 1963. Tej gitary, na której grały największe legendy Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Pink Floyd i tak podobnie. Mija wiele lat i w końcu ogłasza całemu światu, że mu się udało. Wypuszcza PRS Silver Sky i gitara zostaje okrzyknięta wielkim sukcesem. Kilka lat później wypuszcza tańszą wersję tej gitary, która się nazywa PRS Silver Sky SE, czyli edycja studencka dla studentów gitary. I w tym momencie gitarowy świat oszalał. Anzia Presents. Cześć wszystkim! Dziś mam dla Was coś bardzo ciekawego, bo udało mi się dorwać gitarę, którą już od dawna chciałam sprawdzić. To PRS Silver Sky SE w kolorze Trad Blue, czyli w tradycyjnym niebieskim. Pokażę Wam, jak ta gitara prezentuje w zderzeniu z rasowymi Fenderami i także pokażę Wam mały sekret, jak osiągnąć wspaniałe brzmienie z tej gitary, który brzmi łudzająco podobnie do mojego najlepszego Fendera. I słuchajcie, ta gitara ma swoją historię. We wrześniu zaczynam studia w Londynie. Studia muzyczne, między innymi granie na gitarze elektrycznej. I jestem bardzo podekscytowana. I wiem, że w Polsce są studia darmowe, ale w Anglii, no cóż, 10 000 funtów rocznie przez 3 lata. A potem jak ktoś chce iść dalej, to jest już ponad 20, jak nie 30 000 funtów na rok za magisterskie studia. Do tego również dochodzi akomodacja i koszty wyżywienia. Więc sposób, jaki w Anglii państwo umożliwia studiowanie, jest taki, że oferują pożyczki na procent za opłaty kaucji, akomodacji i utrzymywania się. No i taka pożyczka jest oprocentowana 6% rocznie. Osoba, która po studiach znajdzie pracę i zarabia trochę więcej niż minimalna stawka, ma odciągane jakieś 10% wypłaty miesięcznie na tą pożyczkę. Bardzo często ludzie, którzy zaciągnęli taką pożyczkę, nie są w stanie spłacić nawet rosnących procentów. Więc w ramach pożyczki postanowiłam kupić tańszą gitarę na zajęcie na uczelni. Potrzebowałam czegoś niezawodnego na codzienne granie i próby, bo mój Stratocaster z 77 roku i inne gitary po prostu nie mogą jechać ze mną codziennie po Londynie. Kto zna to miasto, ten rozumie. Tłok w pociągach, obijanie się o różnych przedmiotach i tak podobnie. I właśnie dlatego wybrałam PRS-a Silver Sky edycja studencka. I wiem, że to nie jest żadna nowość. Ta gitara już jest na rynku od paru lat i dobrze zamieszała na rynku gitar, bo ten model jest trzecim najlepiej sprzedającą się gitarą w kategorii sprzedaży nowych instrumentów. Ta gitara także mocno spolaryzowała fanów gitary typu Stratocaster. Niektórzy zarzucają, że estetycznie gitara jest specząca, a inni natomiast mówią, że jest ulepszonym, nowoczesnym modelem Stratocastera z ciekawymi, technicznymi rozwiązaniami. Taką ewolucję Strata, na którą wiele ludzi czekało przez dekady. Pomysł na ten film przyszedł mi do głowy nie tylko przez to, że już mam tą gitarę, ale również dlatego, że parę lat temu byłam w Londynie na koncercie Lady Punk i Jan Borysewicz grał wtedy na amerykańskim PRS Silver Sky Johna Mayera. I właśnie wtedy zaczęłam się zastanawiać, skoro te gitary tak dobrze siedzą w tym klasycznym stratowym klimacie, to czy da się zbliżyć do tych brzmień na dużo tańszym modelu SE? Zwłaszcza w porównaniu do mojego Stratocastera z 1977 roku, który dosłownie jest najważniejszym elementem tego autentycznego brzmienia Lady Punk. I od razu powiem, że ten film nie jest o tym, czy to jest Strat, czy nie, bo odpowiedź brzmi trochę i tak, i nie. I właśnie o tym będzie materiał. Ten film będzie trochę recenzją,
trochę porównaniem, jak blisko budżetowy model może podejść do bardziej vintage'owego feelingu. I jeszcze przed tym jak zaczniemy, jak się Wam podobają moje filmiki, nie zapomnijcie dać suba i łapkę w górę. To wspiera kanał na YouTubie i powoduje, że więcej ludzi może to obejrzeć. No dobra, lecimy. Dobra, zanim przejdziemy do porównania, pogadajmy chwilę o samej gitarze. Bo szczerze, za tę cenę to jest naprawdę bardzo mocny instrument. Ta gitara kosztowała mnie około 2400 zł i moim zdaniem stosunek ceny do jakości jest tutaj absolutnie szalony. I serio, nie jestem sponsorowana, kupiłam tą gitarę za własne pieniądze, a właściwie z pieniędzy z pożyczki, które pewnie będę spłacać przez więcej niż pół życia, więc tym bardziej cieszę się, że ten instrument naprawdę daje radę. I szczerze mówiąc, sam proces wybierania tej gitary był świetny. Byliśmy w Guitar w Epsom i to chyba była najlepsza obsługa w gitarowym sklepie, jaką kiedykolwiek doświadczyłam. Pan, który obsługiwał, nastroił gitarę, dał nam spokojnie usiąść przy sekcji PRS-ów i porównać kilka egzemplarzy. I to jest coś, co bardzo polecam, jeśli tylko masz możliwość. Naprawdę jest warto wypróbować kilka egzemplarzy tego samego modelu, bo potrafią się między sobą bardzo różnić. Oczywiście wiem, że nie każdy ma taką możliwość, ale jeśli możesz, to serio warto. Podczas grania próbnego sprawdzaliśmy jeszcze, czy na wszystkich progach gitar gra płynnie i równo. I niestety jeden próg był nierówny, ale co było bardzo miłym zaskoczeniem, było to, że menadżer zaoferował nam darmowe wyrównanie progów i ustawienie akcji. To wszystko było za darmo, co mnie naprawdę zaskoczyło. Sprawdzając ceny w Europie, na przykład w Tonmanie, gdybym ją później chciała wziąć do lutnika i wykonać ten sam serwis, kosztowałoby mnie to 200 czy 300 funtów więcej, czyli ponad 1000 funtów, a tak w moim przypadku tylko mnie kosztowało 500 funtów, więc czasami warto przyjechać się do sklepów. I jak ktoś chce kupować gitary w Anglii, bardzo polecam Guitar. Okej, przejdźmy do specyfikacji. Zaczynając od gryfu, radius tutaj jest 8,5 cala, więc feeling jest zdecydowanie bardziej nowoczesny niż w typowo vintage'owych Stratocasterach. Dla porównania, zarówno amerykańska wersja tej gitary, czyli sygnatura Johna Mayera, jak i mój vintage'owy Stratocaster mają bardziej vintage'owy radius 7,25 cala. I również od razu czuć, że szyjka i podstronnica w górnej połowie są trochę szersze niż w typowym Stratocasterze. I szczerze, to jest super po takie bardziej Mayerowe granie, gdzie często łapie się kilka dźwięków na raz i takie dzwoniące mini akordy, podciągania i granie palcami. Wszystko ma tutaj bardzo dużo miejsca i gra się bardzo wygodnie. Zwłaszcza kiedy ktoś lubi bardziej czyste brzmienie. Podstronnica jest z Palisandro i naprawdę wygląda bardzo ładnie i ciemno w tym egzemplarzu. Progi są standardowe, nikolowe srebrne medium jumbo, które są w miarę wysokie i super do podciągania solówek. Tył gryfu jest bardziej satynowy. I już zauważyłam po kilku dniach grania, że się zrobił jeszcze bardziej przyjemny w dotyku. Zwłaszcza teraz, kiedy w Anglii jest ponad 30 stopni, naprawdę docenia się wtedy gryf, który się nie klei. No i oczywiście jak zerkniemy na główkę, mamy charakterystyczną główkę PRS-u, ale odwróconą. I podobno to nie jest tylko kwestia wyglądu, żeby feeling był trochę bliższy Stratocastera. Jak widzicie, tutaj mam więcej miejsca, żeby dać rękę, niż tutaj na górze. I jak właśnie mamy ten wycinek tutaj, to trochę bardziej przypomina ten wycinek, tak jak w Stracie. Ciekawostką jest, że główka tej gitary jest również przechylona pod kątem do tyłu i to poprawia strojenie. Klucze są zwykłe, normalne, czyli nie locking tuners, jak w modelu USA, która jest przynajmniej 4-5 razy droższa. I wiem, że dla niektórych to może brzmieć jak wada, ale prawda jest taka, że mnóstwo profesjonalnych gitarzystów nadal preferuje klasyczne klucze. No i oczywiście w typowym Stratocasterze, chyba że się kupuje Ultra za 10 000 złotych, nie dostajesz locking tunerów, a więc to żaden problem. Tak na razie, jeżeli chodzi o strojenie, ta gitara radzi sobie dobrze. Same mechanizmy tunerów są metalowe i końcówki, mi się wydaje tylko takie pokrycie, jest plastikowe, ale absolutnie nie mają takiego taniego feelingu. Wręcz przeciwnie, są bardzo wygodne i działają solidnie. I ważna rzecz, tutaj tremolo nie jest tak zwany floating, jest tutaj przeciśnięte do dechy. A więc można z nim schodzić w dół, ale nie do góry. To też pomaga w stabilności stroju. I mechanizm tremolo jest dwupunktowy.
Jeżeli chodzi o korpus i wykończenie, to tutaj mamy wiele ciekawych rzeczy, bo tak naprawdę ten korpus bardzo się różni od korpusu Fendera. Na pierwszy rzut oka wszyscy mówią: o, Stratocaster, ale jak zaczniecie patrzeć na szczegóły, to PRS tutaj zrobił mnóstwo własnych rzeczy. Mamy tutaj zupełnie inne wycięcia, inaczej wyprofilowaną górę korpusu i nawet pickguard jest symetryczny z korpusem. Ktoś może powiedzieć: o, Strat jest taki sam. I nawet ta mała rzecz jest inna od Stratocastera. Nawet liczba śrub jest inna. Tutaj mamy 8, a w Stracie mamy 11. Gniazdo Jacka jest też bardzo ładne, w stylu amerykańskich samochodach z lat 50. I szczerze, bardzo mi się podoba. Sam korpus jest topoli, a więc gitara jest naprawdę lekka. Waży tylko około 3 kg, co naprawdę się przyda podczas prób. Lakier to gruby poliuteran. Również tutaj z tym cutaway do wszystkich 22 progach da się bardzo łatwo dosięgnąć. Jeszcze tutaj pokrętła Tone działają inaczej niż w wielu Stratocasterach, szczególnie vintage'owych. Normalnie pick-up przy mostku potrafi być bardzo ostry i często nie mamy jak go złagodzić, bo typowa jedna gałka kontroluje tone w pick-upu przy szyjce, a druga kontroluje w środkowym pick-upu. A tutaj nowocześnie możemy zmniejszyć tone przy mostku. Mówiąc już o pick-upach, nazywają się 635 JMS i były zrobione z takim klasycznym brzmieniem Strata na myśli, mniej więcej od roku 1963 do 4 roku. Dlatego tak, 63,5. Sama nazwa to sugeruje. A zresztą, pan Paul Reed Smith był raz w świetnym filmie na kanale Rick Beato razem z Tim Pearsem. Załączam link na dole, jak ktoś chce posłuchać porównanie brzmień. Porównywali tą gitarę, edycja studencka PRS-a, do prawdziwych, vintage'owych Stratów z 1963 roku i z 55 roku. I szczerze, te pick-upy brzmiały bardzo blisko oryginału. Co jeszcze jest ważne, jest to, że wszystkie 5 pozycje są używalne. Bridge pickup jest bardzo dobry i nie ma tego przesadnie ostrego i cienkiego charakteru, które często mają prawdziwe Stratocastery, a środkowy pickup, no cóż, teraz rozumiem, dlaczego John Mayer go uwielbia. Do grania palcami, lekkiego podszarpywania strun, takich bardziej dynamicznych zagrywek, brzmi fenomenalnie. I jest jeszcze tutaj jedna bardzo ciekawa rzecz. Pomiędzy magnesami pick-upów są takie miniaturowe słupki, które wpływają na pole magnetyczne tych pick-upów. I podobno dlatego są właśnie te pick-upy bardzo dynamiczne i chyba nawet głośniejsze niż inne Straty, ale momentami mają taki charakter mini humbuckera, nie tracąc przy tym za dużo stratowego charakteru. A więc brzmieniowo gitara ma taki ciekawy balans pomiędzy klasycznym single coilem a czymś trochę pełniejszym. I jeszcze dodam, że pomimo tego, że to nie są humbuckery, a więc tak jak w wszystkich single coilach, oprócz Fender Noiseless, w środku korpusa naokoło elektroniki jest taka czarna farba, tak zwany shielding paint, który chroni od niefajnego hałasu, który normalnie pick-upy by podgłośniły, a więc to bardzo mnie uspokaja. Nie wydaje mi się, że będą miały za dużo taki hałas niechciany podczas grania z zespołem. Dobra, zagrajmy na tych pick-upach z wszystkimi gałkami na max. No i brzmi bardzo dobrze, ale trochę inaczej od mojego Strata. Nigdy osobiście nie grałam na Stratocasterze z 63 roku, a więc może odkręcony na maksa brzmi bardziej właśnie jak ten Strat, na którym wzorowano. Ja nie jestem w stanie powiedzieć. Dla mnie brzmi bardziej pełno, wrzaśliwie, trochę jakby ktoś włączył boost pedal na Stracie. Ale podczas testowania różnych kombinacji znalazłam mały sekret, który logicznie nie ma prawa działać, ale jak przykręcasz gałki tonu do 7, nie 10 i redukując bas i gain na ampie, otrzymujemy taki ton.
Słyszycie to? Przynajmniej dla mnie to brzmi bardziej zbalansowane, płynne i muzyczne. Teraz zagram kilka riffów podobnych do Lady Punk na pozycji drugiej, czyli przy mostku i w środku razem. I zobaczymy, czy uda się odtworzyć ten klimat, albo czy może któraś z tych gitar sprawdzi się lepiej. Jeżeli chodzi o sygnał, to gram przez Boss Waza Chorus w trybie CE1, a potem wszystko idzie do wzmacniacza EVH 5150. Trochę więcej Wam pogram z tym samym ustawieniem na różnych pick-upach. Czas dodać trochę gainu. Jedziemy przez glove.
Podsumowując, podczas porównania tych dwóch gitar nie miałam wrażenia, że jedna brzmi drożej od drugiej. Jak gałki są na 10, to dla mnie ta gitara brzmi jak 80% strat i 20% jak coś innego. Natomiast po skręceniu gałki do 7 i lekkiej redukcji na ampie basu i gainu było mi trochę ciężko usłyszeć różnicę pomiędzy tymi gitarami. Czy zamieniłabym swego vintage'owego Strata? Nie, bo to jest instrument z ogromną historią, charakterem i wartością kulturową. Tego po prostu nie da się zastąpić. Ale czy gitara za ułamek ceny vintage'owego klasyka potrafi dać wielką frajdę i satysfakcję z gry i brzmienia? Niewątpliwie tak. I już wiem po kilku dniach, że te wiosło zostanie ze mną na długi czas. No i to byłoby na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i która gitara w kategorii Strata jest waszą ulubioną. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!